powolutku obracał naszego synka tak, żeby... Cześć, my jesteśmy już po obrocie zewnętrznym synka. Przede wszystkim chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wszystkie wiadomości z ogromem słów wsparcia. Nie na wszystkie jeszcze zdążyliśmy odpowiedzieć i przeczytać, ale na spokojnie to zrobimy. Słuchajcie, dzisiaj Wam opowiem, jak wyglądały przygotowania do tego obrotu, jak wyglądał cały proces i sam obrót, ile czasu nam to wszystko zajęło i tak naprawdę damy Wam informacje, których w internecie nigdzie sama nie mogłam znaleźć, żeby sprawdzić, jak ten obrót zewnętrzny w ogóle wygląda, żeby móc się jakoś psychicznie do tego przygotować. Wstaliśmy o 4 rano, o 5 wyjechaliśmy, żeby zajechać do szpitala na 7 rano. Musiałam być na czczo, ostatni posiłek zjadłam o godzinie 24. Od tej pory nie mogłam jeść. Pić tak naprawdę też nie powinnam. Taka informacja dla kobiet, że no jednak trochę ten proces cały trwa, więc jeśli macie uczucie, że musicie się napić wody, to po prostu się jej napijcie. Bo od 24 do godziny prawie że 15, o tej godzinie mieliśmy obrót dopiero, no to jednak bez wody bardzo ciężko wytrzymać. No dobrze, w izbie przyjęć byliśmy o godzinie 7 rano, byliśmy jako jedni z pierwszych, więc do rejestracji w miarę szybko się dostaliśmy. Natomiast później całe te 8 godzin prawie czekania na sam obrót zewnętrzny zajęło nam między innymi dostanie się do lekarza, który mnie zbadał, później sporządzenie dokumentów u położnych, dopiero później, jeszcze o jakiejś 9 miałam robione KTG. No i bardzo długo siedzieliśmy w poczekalni. To był jeden z takich najcięższych momentów. No ciężko jest wysiedzieć jednak te 8 godzin, wiecie, na krzesełku. I teraz zaczęło się generalnie od tego, że usłyszałam informację, że pani by się tego nie podjęła. Nie wiem, kim ta pani była, czy to była pielęgniarka, czy to była położna, czy lekarz, nie wiem, bo dostałam tylko imię i nazwisko. Natomiast okazało się, że nasz synek jest duży, waży już 3600 gramów, więc patrząc na ilość wód płodowych, które mam w normie, ale nie jest ich też na tyle dużo, żeby swobodnie tego malucha obrócić, no to na wejściu zderzyłam się z takim podejściem, że no generalnie to się nie uda. Pani mnie zbadała, poprosiła lekarza, żeby do mnie zszedł. Ten lekarz kolejny raz mnie zbadał, no i tutaj już podejście dużo bardziej mi się podobało, bo faktem powiedział od razu, że są małe szanse na to, że uda się obrócić synka, ale spróbujemy. I o tym też Wam powiem na końcu, jak ważne jest podejście ludzi, których spotykacie na swojej drodze i jak ważne jest Wasze podejście, żeby mimo tego, że wszędzie słyszycie, że się coś nie uda albo że są bardzo małe szanse, to nie traćcie nadziei. Lekarz powiedział, że spróbujemy, miał cudowne podejście. Zadzwonił od razu, czy jest miejsce, żebym w ogóle miała zrobiony ten obrót. Okazało się, że tak. No więc później czekaliśmy jeszcze troszkę, żeby wzięli nas na oddział zabiegowy. Jak już dostaliśmy się do tego oddziału zabiegowego, no to tu już poszło w miarę szybko. Zostaliśmy skierowani na salę, gdzie już czekało na mnie łóżeczko, więc w końcu mogłam się położyć. Nie trzeba było już siedzieć na krześle. Mężuś nie miał tyle szczęścia, no musiał cały czas czekać na mnie w tym pokoju na fotelu, ale jakoś sobie poradziliśmy. I teraz sam obrót, słuchajcie, trwał dosłownie 3 minuty. Przed obrotem zewnętrznym dostałam lek na rozluźnienie mięśni macicy. Efektem ubocznym tego leku jest kołatanie serca. Ja tego kołatania nie odczułam w trakcie badania, natomiast to, co później się wydarzyło, to Wam za chwilę opowiem. I jak wyglądał sam obrót zewnętrzny. Jeden lekarz miał przyłożoną głowicę cały czas USG do mojego brzucha. Sprawdzał, gdzie jest główka, gdzie jest dupka. Drugi lekarz po prostu wziął maleństwo jedną ręką za główkę, drugą ręką za dupkę i powolutku obracał naszego synka tak, żeby
przekręcił się główką w dół. Wszystko przeszło bardzo, bardzo sprawnie i cały czas była kontrola właśnie pod USG, czy ta główka się obraca. Ja miałam na dole niewielką ilość wód płodowych, to był też taki jeden czynnik, przez który lekarz właśnie stwierdził, że są małe szanse. Natomiast słuchajcie, wszystko się powiodło. Naszego synka lekarze obrócili, tak jak mówiłam, w 3 minuty. I jeśli chodzi o ból, jakbym miała opisać to w skali od 0 do 10, to słuchajcie, mniej więcej 2. Nie było to nic strasznego. Widać było, że lekarze mają ogromną wprawę, więc myślę, że jak trafi się pod odpowiednie skrzydła, to naprawdę nie ma się czego bać. Po obrocie poszłam do sali, no i tutaj się zaczęła przygoda, bo zaczął działać ten lek, właśnie skutek uboczny tego leku, który dostałam. Ręce trzęsły mi się tak, nagle moje ciało po prostu zaczęło wariować. Nie wiedziałam nawet, że szczęka może tak mocno i szybko latać. Natomiast to, co było genialne, mój mąż pomógł mi po prostu jak mój anioł. Wykorzystał swoją wiedzę, którą przekazujemy cały czas w tańcu. Raz, że zaczął mi masować okrężnymi ruchami tutaj przy żuchwie, a 2, że pomógł mi nakierować oddech do pleców, dokładnie tak samo jak oddychamy w tańcu. Wiecie co, czytałam, że ten lek może mieć skutki uboczne nawet przez kilka godzin, natomiast po tym działaniu mojego męża skutek uboczny, czyli całe drżenie ciała, tanie szczęki, ustało po mniej więcej 20 sekundach. Rozumiecie? 20 sekundach. I myślę, że tak samo będzie mi pomagał w trakcie porodu. No i co później? Zostałam podłączona do KTG, też w celu właśnie tego, żeby zobaczyć, jak maluszek zareagował na ten lek, czy nie ma skurczów macicy. Też Wam za chwilę opowiem, jaki wpływ w ogóle na moje ciało ma ten obrót zewnętrzny i też na zachowanie maluszka. Po pierwszym KTG, które miałam zrobione koło godziny 15:30, musieliśmy czekać na kolejne KTG, które miałam zrobione o godzinie 18:30 mniej więcej. Oba KTG wyszły idealnie. Została podjęta decyzja, że możemy wracać do domku. Mogliśmy wracać, no to jeszcze musieliśmy troszkę godzin poczekać na wypis. W sumie w szpitalu byliśmy 14 godzin, więc cały ten proces tak naprawdę najtrudniejszy to było samo czekanie, a obrót był genialny. Jaki wpływ ten cały obrót ma na moje samopoczucie? Słuchajcie, wcześniej synek był ułożony bardzo wysoko, wszystko tutaj miałam ściśnięte. Pociłam się niesamowicie. Wystarczyło, że weszłam pod prysznic, wytarłam się tylko ręcznikiem i cała spływałam. Musiałam iść na pół godziny do łóżka, żeby po prostu ochłonąć, bo nie mogłam swobodnie wziąć wdechu, bo nie dość, że właśnie synek był wysoko, to jeszcze główką twardą mi uciskał cały czas przeponę. I pierwsza rzecz, jaką odczułam po tym obrocie, to Boże Święty, pierwszy raz od 2 miesięcy mogę wziąć wdech. On już teraz jest nisko, jest główką w dół ułożony, więc ja zaczęłam w końcu czuć, że wszystko tam na dole zaczyna pracować w przygotowaniu do porodu. I kolejną taką rzeczą, którą zauważyłam, to jest to, że po prostu mogę się swobodnie poruszać, mogę normalnie chodzić, mogę funkcjonować. Też się trochę męczę, ale to jest w ogóle, słuchajcie, nie do porównania z tym, co było. Jaki ten obrót zewnętrzny ma wpływ na zachowanie naszego synka? Słuchajcie, na drugi dzień po obrocie troszkę się przestraszyłam, bo tak jak wcześniej on się rozpychał strasznie, był bardzo aktywny. Tak na drugi dzień po tym obrocie była cisza. I z jednej strony w głowie miałam to, że no okej, po pierwsze też dla niego to był na pewno duży wysiłek, więc może odpoczywa. Po drugie ma dużo więcej miejsca teraz, bo jest w lepszym ułożeniu, ale jednak wiecie, gdzieś tam z tyłu głowy siedziało, że no kurczę, nie wiem, czy wszystko jest w porządku, więc pojechałam do przychodni, poprosiłam o posłuchanie tętna synka, żeby po prostu się uspokoić, że wszystko jest w porządku. No i oczywiście jak najbardziej wszystko było dobrze. On dopiero na drugi dzień, późnym popołudniem zaczął być jakiś taki bardziej aktywny. Także tutaj dla kobiet, które będą miały mieć taki obrót zewnętrzny robiony, nie przejmujcie się, pojedźcie zawsze w razie czego dla swojego spokoju, czy na KTG, czy na posłuchanie tętna i będziecie spokojne. I teraz na koniec najważniejsza rzecz tak naprawdę. Ja spotkałam się na swojej drodze w ciąży z ogromną ilością osób, które nie mają wystarczającej wiedzy, patrząc
po swoich ograniczeniach potrafią powiedzieć kobiecie w ciąży, że coś nie ma sensu, że nie ma szans, żeby coś się udało. To jest, słuchajcie, energia, z którą żadna z kobiet w ciąży nie powinna się mierzyć, bo nie chodzi o to, żeby nas wbijać w dół. Każdy lekarz, nawet jeśli te szanse są minimalne, powinien móc dać nadzieję. Mając wiedzę, rozwijając się cały czas, szukając informacji wszędzie, gdzie tylko się da, nie dopuszczałam do siebie myśli, że ten obrót może się nie udać. Nie uda się, nie ma szans, jest za duży, jest za mało wód płodowych. Nawet ja, wychodząc od jednego z takich lekarzy, po prostu się popłakałam w samochodzie, bo tego już było za dużo. To jest tak negatywna energia, której żadna z nas nie powinna odczuć. I pamiętajcie, że nastawienie ma ogromne znaczenie do każdej jednej rzeczy. Dlatego ode mnie tak naprawdę ogromna prośba do lekarzy. Po pierwsze, rozwijajcie się, bo to, że wy czegoś nie potraficie, że wy nie macie danej wiedzy, nie znaczy, że ktoś inny nie potrafi się tego podjąć. I bardzo ważne jest to, żeby wspierać kobiety w ciąży też właśnie tak duchowo. My tego naprawdę potrzebujemy. I ja jestem ogromnie wdzięczna, że trafiłam właśnie tam w szpitalu na lekarza, który powiedział wprost: okej, małe szanse są, ale spróbujemy. To odróżnia lekarzy takich, którzy się rozwijają, od tych lekarzy, którzy całe życie będą stali w miejscu, bo nigdy nie spróbują, a rozwijają się tylko i wyłącznie ci, którzy próbują. I to jest bardzo ważne, żebyście, dziewczyny, zawsze ufały swojej intuicji, zawsze wierzyły, że coś się uda. Mam nadzieję, że na ten filmik trafią też kobiety, które szukają informacji o obrocie zewnętrznym, bo ja tych informacji nie mogłam znaleźć, nie wiedziałam zupełnie, jak się przygotować i cały ten proces, w ogóle jak ten obrót wygląda, to naprawdę nie jest nic strasznego, więc pamiętajcie, że najważniejsze jest wasze nastawienie i to, że wy wiecie, że chcecie spróbować.